była decyzja, która złamała zasady monarchii. To nie był wyrok sądu, to była decyzja władzy. Dlaczego królowa kazała zabić królową? Egzekucja Marii Stuart 8 lutego 1587 roku była wydarzeniem bezprecedensowym. Po raz pierwszy w nowożytnej Europie urzędująca królowa została skazana na śmierć decyzją innej monarchini. Do dziś historycy spierają się, czy był to akt konieczności politycznej, czy świadomy wybór najostrzejszego możliwego rozwiązania. Aby to zrozumieć, trzeba spojrzeć na oba obozy argumentów. Dlaczego Maria Stuart musiała zginąć? Pierwszym i najważniejszym argumentem było jej trwałe roszczenie do tronu Anglii. Ze względu na pochodzenie i katolicką interpretację sukcesji, dla wielu Europejczyków Maria była prawowitą monarchinią Anglii, a Elżbieta I uzurpatorką. To oznaczało, że dopóki Maria żyła, istniała legalna alternatywa władzy, a każda rebelia zyskiwała symboliczne i polityczne uzasadnienie. W monarchii samo prawo do tronu było bronią. Drugim argumentem było to, że Maria stała się punktem zapalnym dla spisków. Nie musiała ich organizować ani nawet o nich wiedzieć. Każdy zamach mógł być inspirowany jej imieniem, usprawiedliwiony jej prawami i wspierany z zagranicy. Jej istnienie tworzyło permanentne zagrożenie systemowe, którego nie dało się całkowicie wyeliminować środkami policyjnymi. Trzecia kwestia dotyczyła nieskuteczności więzienia. Wieloletnia izolacja nie zakończyła spisków, nie odebrała jej praw dynastycznych i z czasem zaczęła działać przeciwko Anglii. Maria, zamknięta i pozbawiona głosu, przekształcała się w mit królowej męczennicy. Paradoksalnie stawała się groźniejsza jako symbol niż jako realna władczyni. Czwartym elementem był spisek Babingtona, który dostarczył formalnego pretekstu. Dowody przeciwko Marii były niejednoznaczne, częściowo sprowokowane i interpretowane na niekorzyść oskarżonej, ale wystarczyły, by przeprowadzić proces. Państwo nie potrzebowało absolutnej prawdy, potrzebowało legalnego zamknięcia sprawy, które zabezpieczało decyzję polityczną. Piątym argumentem była sytuacja samej Elżbiety. Nie istniała bezpieczna alternatywa. Ułaskawienie oznaczało słabość, dalsze więzienie, narastający mit, wygnanie, stworzenie centrum spisków za granicą. Egzekucja była jedynym rozwiązaniem definitywnym, które raz na zawsze usuwało problem. Szóstym aspektem był efekt odstraszający. Wyrok pokazywał, że tytuł nie chroni. Dynastia nie stoi ponad państwem, a bunt ma ostateczną cenę. Był to akt prewencji politycznej mający zabezpieczyć stabilność na przyszłość. Dlaczego Maria Stuart mogła dalej żyć? Z drugiej strony istniały równie mocne argumenty za tym, że egzekucja nie była konieczna. W chwili śmierci Maria nie była już realnym graczem politycznym. Nie miała armii, władzy, ani bezpośredniego wpływu na wydarzenia. Zagrożenie, które stwarzała, było pośrednie i potencjalne, a nie natychmiastowe. Przez niemal 20 lat Anglia funkcjonowała mimo jej istnienia. Elżbieta rządziła stabilnie, aparat bezpieczeństwa działał, a spiski, choć groźne, były neutralizowane. To dowodzi, że system kontroli już istniał i nie wymagał egzekucji, by utrzymać władzę. Co więcej, śmierć Marii stworzyła dokładnie to, czego obawiali się umiarkowani doradcy – męczennice. Żywa Maria była problemem politycznym, martwa, potężnym symbolem propagandowym. Egzekucja wzmocniła katolicki mit, dostarczyła argumentów wrogom Anglii i zwiększyła napięcie religijne w Europie. Wyrok naruszał również zasadę nienaruszalności monarchii. Skazanie królowej przez sąd poddanych podważało ideę boskiego prawa królów i tworzyło precedens, który przeraził inne europejskie dwory. Jeśli jedna królowa mogła zostać legalnie stracona, żadna nie była już bezpieczna. Elżbieta traciła też moralną przewagę. Jej wizerunek umiarkowanej, ostrożnej władczyni został nadszarpnięty, a decyzja komplikowała relacje dyplomatyczne i narażała ją na oskarżenia o tyranię. Wreszcie istniały alternatywy: dożywotnie, ścisłe więzienie, całkowita izolacja lub kontrolowane wygnanie. Żadna z nich nie była idealna, ale wszystkie miały jedną cechę wspólną:
nie były nieodwracalne. Maria Stuart zginęła nie dlatego, że nie było innego wyjścia, lecz dlatego, że władza wybrała rozwiązanie ostateczne. I to właśnie ten wybór, a nie sama egzekucja, pozostaje do dziś najtrudniejszym pytaniem tej historii. To nie koniec na dziś ciekawych wydarzeń z dnia 8 lutego. Zapraszam na dalszą część odcinka. Rok 1940 przyniósł decyzję niemieckich władz okupacyjnych o utworzeniu zamkniętej dzielnicy żydowskiej w Łodzi, co oznaczało przymusowe przesiedlenia ludności żydowskiej z miasta i okolic. Tysiące osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów i przeniesienia się na niewielki, odizolowany obszar otoczony drutem kolczastym, murami oraz posterunkami straży. Getto funkcjonowało pod ścisłą kontrolą administracyjną i policyjną, a jego mieszkańcy zostali pozbawieni swobody poruszania się, dostępu do żywności oraz podstawowych praw. Codzienność wypełniała ciężka, przymusowa praca, chroniczny głód, choroby i przepełnienie. Władze okupacyjne traktowały getto jako zaplecze taniej siły roboczej, eksploatowanej do granic wytrzymałości. Utworzenie tej zamkniętej dzielnicy stało się elementem szerszej polityki izolacji, represji i stopniowej likwidacji społeczności żydowskiej, prowadzącej do późniejszych deportacji i masowych mordów realizowanych w ramach zaplanowanego systemu terroru. Rok 1296 przyniósł gwałtowne zakończenie panowania Przemysła II, króla Polski, który został zamordowany w Rogoźnie w wyniku zbrojnego ataku. Zabójstwo miało charakter polityczny i było związane z rywalizacją możnowładczą oraz sprzeciwem wobec wzmacniania władzy królewskiej i procesu jednoczenia ziem polskich. Napastnicy, najprawdopodobniej związani z opozycyjnymi rodami oraz interesami Brandenburgii, porwali władcę podczas nocnego napadu, a następnie pozbawili go życia. Śmierć króla doprowadziła do nagłego załamania centralnej władzy i przerwania prób odbudowy monarchii po okresie rozbicia dzielnicowego. Państwo ponownie pogrążyło się w chaosie politycznym, a brak silnego następcy umożliwił obcym wpływom oraz lokalnym elitom przejęcie inicjatywy. Zabójstwo Przemysła II unaoczniło kruchość władzy królewskiej, zależnej od lojalności możnych i stabilności wewnętrznej, oraz pokazało, że proces jednoczenia kraju napotykał brutalny opór, który mógł prowadzić do eliminacji samego monarchy. Rok 1834 przyniósł narodziny Dmitrija Mendelejewa, rosyjskiego chemika, który w późniejszych latach odegrał kluczową rolę w rozwoju nowoczesnej nauki. Przyszedł na świat w Tobolsku na Syberii w rodzinie inteligenckiej, a jego wczesne życie naznaczone było trudnymi warunkami materialnymi oraz chorobą ojca. Mimo przeciwności zdobył wykształcenie w Petersburgu, gdzie rozwinął zainteresowania chemią, fizyką i naukami przyrodniczymi. Największym osiągnięciem Mendelejewa było opracowanie układu okresowego pierwiastków, w którym uporządkował znane wówczas elementy według ich właściwości i mas atomowych. Co istotne, pozostawił w nim puste miejsca, przewidując istnienie jeszcze nieodkrytych pierwiastków oraz ich cechy. Jego koncepcja początkowo spotykała się ze sceptycyzmem, lecz późniejsze odkrycia potwierdziły jej trafność. Praca Mendelejewa ujednoliciła chemię, nadała jej logiczną strukturę i stała się fundamentem współczesnej nauki, wpływając na edukację, przemysł i badania naukowe na całym świecie przez kolejne pokolenia. Rok 1879 przyniósł przedstawienie koncepcji, która zmieniła sposób funkcjonowania świata, gdy kanadyjski inżynier i wynalazca Sandford Fleming zaproponował globalny system stref czasowych. Do tego momentu każde miasto posługiwało się własnym czasem lokalnym wyznaczanym na podstawie położenia Słońca, co prowadziło do dezorganizacji wraz z rozwojem kolei oraz telegrafu. Różnice minut i godzin powodowały chaos w rozkładach jazdy, komunikacji i administracji. Fleming zaproponował podział Ziemi na 24 strefy czasowe, z których
każda obejmowała 15 stopni długości geograficznej oraz wprowadzenie jednego czasu odniesienia dla całego globu. Koncepcja ta umożliwiła precyzyjną synchronizację transportu, komunikacji i nauki. Choć wdrożenie systemu nastąpiło kilka lat później, sama idea stała się fundamentem współczesnego świata, bez którego nie mogłyby funkcjonować lotnictwo, nawigacja satelitarna, globalna gospodarka ani nowoczesne technologie oparte na precyzyjnym pomiarze czasu. Jeśli chcecie osobny, bardziej szczegółowy odcinek o jakimś wydarzeniu z 8 lutego, napiszcie o tym w komentarzach i zostawcie łapkę w górę. Dzięki temu ten dzień może kojarzyć się nie tylko z początkiem roku, ale też z ciekawymi faktami z historii. Dzięki za oglądanie.